Tamaulipas i San Luis Potosí w północy Meksyku, na północy Meksyku. Są to stany uważane za jedne z bardziej niebezpiecznych, przynajmniej Tamaulipas. Chodzi o Meksyk, najczęściej promowanymi miejscami jest południe kraju, tam gdzie jest bardzo ciepło oczywiście. Chciałem pokazać, że również na północy kraju można znaleźć wiele ciekawych miejsc, także niebawem będziemy kręcić i pokażemy, jakie miejsca można spotkać tutaj. Oczywiście jest ich więcej, ale chcemy pokazać te, które wybraliśmy. Mała mapka przygotowana jest tutaj, także zobaczymy, co będzie dalej. Póki co droga przed nami, wokół zielono, ale spokojnie i droga jest całkiem w dobrym stanie, przynajmniej ten odcinek dalej. Jak widać, jest dosyć płasko tutaj i pusto, aczkolwiek można spotkać miejsca, w których są jakieś drzewa, czy też inna bujna roślinność. Jest tutaj dużo farm, a w sumie to ranch, i można też spotkać wiele zwierząt. O tym głównie ludzie tutaj się trudzą, jeśli chodzi o pozamiejskie tereny. Że jadąc tutaj tymi terenami widzę, jak duże odległości są między miastami bądź miasteczkami, tak zwanymi pueblitos. Jest to całkowicie inaczej niż na południu kraju, gdzie te odległości są mniejsze i nawet jeżeli jedziemy z jednego miasta do drugiego i mijamy po drodze jakieś mniejsze miejscowości, można zauważyć więcej zabudowań i więcej ludzi po drodze, a tu jest tak naprawdę tylko droga i dookoła natura, czyli jakaś trawa, pojedyncze drzewa, czasami większe skupiska i kaktusy oczywiście. Pojedzone, znaleźliśmy fajną knajpę, gdzie mogliśmy zjeść dobre jedzenie. Nazywa się 108 Cafe. Jest to blisko centrum miasta Wiktorii. Teraz zmierzamy zebrać rzeczy i wybrać się do Los Roncones, nieopodal miasta, gdzie będziemy mogli pojeździć na rowerach. Także zobaczymy, jak tam trasa się sprawdza. Szukamy miejsca, gdzie będziemy mogli wymienić oponę, a w sumie dętkę, bo nie wzięliśmy pompki ze sobą i będziemy musieli szukać narzędzi, tak naprawdę jakiegoś mechanika. I już na miejscu rowery mamy właśnie prawie przygotowane. Proszę bardzo. Jest cały osprzęt. Mamy tutaj również mapę całego stanu Tamaulipas z różnymi miejscami oznaczonymi właśnie, gdzie można się wybrać i zobaczyć lub spędzić czas aktywnie.
know it, but we are going to the top. Okay, so we did the ride first time in Yellowstone Forest, and how did you like this? It was very fun. It was fresh. Lots of clean air. Lots of trees. Tranquility. Very recommendable. And how about your seat? You lose something? Yeah, the seat fell off on the way, but we were able to recover it, so no problem. Chciałbym powiedzieć takie małe słowo o kuchni w Meksyku. Jest ona bardzo różnorodna i ogólnie wszędzie można znaleźć coś do jedzenia. Oczywiście jest dużo mięsa, ale jest też dużo owoców i warzyw. Można znaleźć miejsca, gdzie robią świeże soki bądź też smoothie. Jest to coś, co bardzo lubię. Perfect for hot weather. Oh, yes. Elote, elote, elote. Sierra Madre. Kwiat bugambilii, bardzo popularny dla tego regionu. Kolejna popularna roślina dla tego regionu jest to palma, a na niej rośnie kwiat, nazywa się chocha. Trafiliśmy w końcu do tego samego miejsca, do którego chcieliśmy na początku, aczkolwiek bardzo blisko. Jest to niedaleko od wioski Huamawe, rzeka, gdzie łączy się, jest taka dolina i łączy się z górami. Jest tu bardzo przyjemnie, dużo roślinności, bo jak wiadomo, gdzie woda, tam i więcej zieleni i życia. Także można zobaczyć, jak to wygląda. Wspaniałe drzewo. Roślina mi nieznana. Wygląda bardzo ciekawie. Zapomniałem powiedzieć, to miejsce nazywa się Los Nogales. Jakby ktoś chciał tutaj kiedyś wbić. Jak nam się spodobało, że postanowiliśmy zostać w tym miejscu i rozbić camping. Także teraz idziemy wzdłuż rzeki i zobaczymy, jakie są jeszcze miejsca tutaj ciekawe do zobaczenia. Naprawdę okolica jest super. Wcześniej było troszeczkę pustynnie, jak się zboczyło z drogi, ale czym dalej w las, jak to mówią, było bardziej zielono i nagle tutaj ta rzeka. Naprawdę super. Tutaj też miejsca, gdzie można rozpalić ogień i sobie usiąść. Także bez problemu. A na camping najlepsze orzechy.
Dzień dobry, właśnie wstaliśmy i wyruszamy w drogę. A wstaliśmy wcześniej po to, żeby mieć czas, aby dotrzeć do miejsc, które chcemy zobaczyć jeszcze dzisiaj. Droga tutaj zajęła nam około godzinę, ponieważ droga biegnie przez bezdroża, gdzie jest dużo dziur, ale i tak warto tu przyjechać, tak jak wcześniej wspomniałem. Także niebawem ruszamy i pokażę Wam jeszcze to źródełko. Fajnie by było w tym miejscu, gdyby ludzie na przykład wybudowali jakieś chatki, nawet drewniane, bo myślę, że wtedy więcej ludzi chciałoby zostać tutaj na noc chociażby. Fajnie jest w namiocie, aczkolwiek wiem, że nie każdy jakby lubi ten komfort spania w namiocie, dlatego właśnie ten pomysł byłby bardzo ciekawy i pomogłoby to oczywiście lokalnej ludności, ponieważ ta rzeka stwarza tutaj wiele możliwości, można kąpać się w niej, pływać też kajakiem bądź inną łódką, chociaż sam nie testowałem, ale myślę, że w pewnych częściach tej rzeki można by to zrobić. Jeździć rowerem, też są super tereny, oczywiście rowerem odpowiednim, dopasowanym tutaj do tego, jaka powierzchnia jest. Jeśli chodzi o wspinaczkę na góry, tutaj nie jestem pewien, też nie słyszałem, aczkolwiek myślę, że można by spróbować. Ale nawet po prostu przyjechać i pochillować jest to super po prostu opcja, a to jest tylko 11 km i godzina drogi tak naprawdę z głównej autostrady, także naprawdę warto. I tak na koniec właśnie, tak jak już teraz wjeżdżamy, wspomnę tylko o śmieciach. Oczywiście to jest problem międzynarodowy, to nie jest coś tylko w Meksyku i nawet jeśli są tutaj rozstawione kosze na śmieci, w sumie takie beczki, ale są miejsca, żeby wyrzucić właśnie te śmieci. Jak ludzie przyjeżdżają, to jednak nie wszyscy się do tego stosują oczywiście. I tutaj spotkaliśmy pewnego pana, który jest też z okolicznej wioski i przychodzi zawsze, bo często pod koniec dnia właśnie, jak ludzie wyjeżdżają, żeby sprawdzić, czy nie ma śmieci. Ponad 400 schodków w dół, także zmierzamy powoli. Kolejna roślina typowa dla tego regionu, a w sumie dla całego Meksyku, bardzo popularna. Tak jak przed chwilą właśnie pokazałem, ta roślina nazywa się nopal, jest ona popularna bardzo w kuchni meksykańskiej. Jest ona bogata w błonnik. Że właśnie się okazało, jak już przybyliśmy tutaj na miejsce, że nie ma tyle wody, ile jest zwykle, poprzez brak deszczu przez dłuższy okres. Ale i tak wciąż robi wrażenie ogólnie formacje skalne i woda, która tu jest. Właśnie dojechaliśmy do Tuli.
miejscowość i miejsce archeologiczne jakieś 10 km od Tuli. Z tego co przeczytałem właśnie na tablicach obok wejścia, datuje się tą budowlę od 250 roku do 1000 naszej ery. Taka ciekawostka jeszcze na temat tej kultury, bo nie znalazłem niestety zbyt dużo informacji na ten temat, może na hiszpańskojęzycznych stronach jest więcej na temat tej kultury Huasteca. Aczkolwiek wedle Wikipedii, chociaż nie wiem czy to jest dobre źródło informacji, ale ten lud właśnie to lud, który wyemigrował z południa kraju, z południa Meksyku, z miejsc, które były właśnie miejscem kultury Majów i przyniosły się właśnie te ludy na północ, tworząc właśnie jakby odrębną kulturę. Wspinaczka, chociaż nie jest tutaj jakoś bardzo wysoko, aczkolwiek na pewno widok lepszy na dolinę i na góry otaczające to miejsce. Zapewne rosło tu jakieś drzewo, które zostało wycięte, ale wciąż trzyma się jeszcze. Także to jest jedyny jakby ślad tej kultury tutaj zachowany jeszcze. Wedle tablicy informacyjnej, która była właśnie przy wejściu, pisało też, że podobne znaleziska zostały odkryte w San Luis Potosí. W pobliżu znajduje się też laguna San Isidro, aczkolwiek wedle opinii w internecie nie ma tam już wody. Powinna się znajdować tuż za moimi plecami. Właśnie wracamy z laguny San Isidro, którą przed chwilą właśnie nagrałem i taka refleksja by naszła. Widziałem tam zwierzęta, które pewnie będą w pewnym czasie wykorzystane na jakieś tam przetwory. A myślę, że dla tego regionu ogólnie, albo dla każdego innego źródła wody mogą być lepiej wykorzystane do uprawy warzyw czy owoców. Byłoby to bardziej opłacalne, bo zasoby jakie są zużywane, by hodować bydło, zwierzęta, uprawiać rośliny są znacznie niższe. Także myślę, że dla tego regionu byłoby to lepsze i dla każdego innego. A oczywiście to tylko moja prywatna opinia na ten temat, aczkolwiek chciałem się tym właśnie podzielić. Będąc do mechanika, odbierając właśnie rowery, dowiedzieliśmy się o miejscu, gdzie znajduje się rzeka. Nazwy nie pamiętam, ale też nie chcę tutaj wymyślać, ale ta rzeka właśnie znajduje się niedaleko miejsca, w którym byliśmy, laguna San Isidro. Trzeba jechać cały czas wzdłuż drogi, która tam się znajduje, taka kamienna droga. Jest ona w miarę bezpieczna dla samochodów, nawet z niskim zawieszeniem. I w każdym razie jadąc wzdłuż cały czas dojeżdżamy do wioski o nazwie Los Gaitos, a potem cały czas wzdłuż i dojeżdżamy właśnie do tej rzeki. Tam, jeżeli ktoś by chciał się wybrać rowerem czy samochodem, nawet właśnie takie pobliskie tereny sobie obczaić. Centrum miasta, choć jeszcze nie główny plac, aczkolwiek wygląda całkiem ciekawie, jak na takie małe miasteczko. Oczywiście tu nie ma wody, ponieważ od dawna nie było deszczu. Znajdujemy się na głównym placu w Tuli, w Tamaulipas, a po drugiej stronie tutaj właśnie, na jednej ze stron znajduje się za mną właśnie, tutaj widzicie kościół, został założony przez Juan Batistę na początku XVII wieku i kilkanaście lat po tym miasto dostało prawa miejskie dokładnie w 1617 roku, 22 lipca. Także jest to jedno z najstarszych hiszpańskich miast w Tamaulipas. Nasz krótki wypad w Tuli właśnie dobiega końca. Malownicze miasteczko, myślę, że jest dobrym miejscem na wypad na 1 bądź 2 dni, na przykład na weekend. My jesteśmy zadowoleni, a póki co zmierzamy dalej w drogę.